proszę mi powiedzieć, jak wy tutaj poeci w Lublinie pracujecie? Szanowna pani, pracujemy tak jak wy dziennikarze w kawiarniach. Pijemy kawę, dużo kawy, jemy ciastka, dużo ciastek. Deliberujemy i jeszcze dodatkowo robimy dobrą poezję. No ale nie ukrywam, że czasami też przychodzi nam pisać artykuły, ale powiem pani szczerze, no do zawodowych dziennikarzy to nam trochę brakuje. A proszę mi powiedzieć, jak to wygląda u Józefa Czechowicza, bo nie ukrywam, to z jego powodu przyjechałam do Lublina. Józef Czechowicz jest najzdolniejszy z nas. Co do tych ciastek i kawy, to powiem pani w zaufaniu. Tak? Czechowicz strasznie uwielbia kawę. Nieważne, żeby najgorsza lura była. I ciastka też w zasadzie zje wszystkie. Poezję robi jak chce, jaką chce i kiedy chce. Powiem pani, że on przy jednym posiedzeniu przy kawie potrafi ze 3 wiersze napisać. Skąd ma taką wenę, to szczerze mówiąc ja chłopu zazdroszczę. Sam jestem poetą, no ale chyba nie aż tak zdolnym. No ale jeśli chodzi o Józka Czechowicza, to jeśli do niego pani przyjechała, to w tym przepięknym miejscu go nie zastaniemy. Niestety knajp ci u nas dostatek, restauracji ci u nas dostatek, a wie pani jak to jest. Zdolny poeta, to i każdy lekarz, każdy prawnik do stolika, nawet na lunch chce go zaprosić, co by pokazać kolegom potem i pochwalić się w szpitalu, że sławny poeta siedział ze mną przy stoliku, a Józek z tego korzysta, więc raczej go tu nie zastaniemy. Będziemy musieli udać się w miasto i poszukać. No to idziemy, jak trzeba, to idziemy. Zapraszam panią serdecznie. Dziękuję. Szanowny panie, no kto to widział tu mnie przyprowadzić? Toż to smród, brud i ubóstwo, a nie poeci tu bywają. Pani się uspokoi. No, rozumie pani. Przecież z przodu jest całkiem legalna mleczarnia, tak? No tak, Zdrowie się nazywa, tak? no tak. A na zdrowie powinna się nazywać, no bo z przodu legalna mleczarnia, a z tyłu na zdrowie, bo piwiarnia, tak? No tak, Pani mówi, że poeci w tym nie bywają. No przecież pani jest z Warszawy, tak? no tak. To Matko Boska, na Pradze też takie lokale są. No nie mówię, że nie ma. To teraz pani zrozumie. I kiedy Józek nie ma pieniędzy, to pije byle co i byle gdzie. A taka nielegalna piwiarnia, to proszę pani, dla niego miód na gardło. Bo jak nie ma, to pójdzie tam, bo jest taniej. Rozumie pani? A jest odpowiednio wcześnie, żebyśmy tutaj sprawdzili, bo potem to różne męty tu przychodzą, a zresztą i policja państwowa gotowa tutaj sprawdzić. A pani sobie wyobrazić, co by to dopiero był za skandal, gdyby ja, nawet tak mało zdolny poeta i pani dziennikarka z Warszawy, podczas nalotu policji państwowej trafiłaby się tutaj. To co? No to prawda, ma pan rację, szanowny panie. No, Pomyślunku, no. no to prawda, Pani to mądra prawda. kobieta jest, tak? Ale No tak. pani się nie martwi. Już takie miejsca żeśmy sprawdzili. Teraz to już tylko legalne lokale nam zostały do sprawdzenia, więc pójdziemy do legalnych restauracji. A może trafimy śpiącą Izoldę? A to też dziewczyna, która dużo wie. No Bardzo dobrze, dużo wie. To chodźmy. To zapraszam. Przepraszam, szukam poety. Czy pan jest może poetą? No jestem, szanowna pani, choć tak nie do końca chyba zdolnym. O, Ale twarz znajoma. Może tutaj w Strzesze myśmy się widzieli? Tak, tego wieczoru, kiedy siedziało 2 Józefów. I Czechowicz i Łobodowski. I jeszcze Bronek Michalski. Kojarzy pani? oczywiście, ja znam Józefa. Tak, niski, blady, chudy, niepewny. A wie pani, że my go szukamy? Ja też go szukam, bo pan wie, ja jestem jego muzą. Śpiąca Izolda, no jakżebym mógł nie wiedzieć. Wie pani co, jest tu taka dziennikarka z Warszawy i ona robi wywiad o Józefie. Chciałaby z Józefem. I tak, może by pani 2 słowa tej dziennikarce Ale ja coś nie powiedziała? wiem, gdzie on jest. Ja też go szukam. Ale chociaż 2 słowa do tej dziennikarki, ona tam w przejściu stoi, szanowna pani. Ja? No oczywiście, no muza poetów przecież. No dobrze, biegnę. To zapraszam. Musiałem ją odesłać, bo
Po tej nieszczęsnej nocy z Józefem Czechowiczem zginął mu portfel i zegarek. No, chłop do tej pory szuka. Wydaje mi się, że nie tylko Czechowicza będziemy musieli poszukać, ale także jego portfela i zegarka. Zatem w drogę. To mówi pani, że wreszcie spotkam Józefa? Tak, on dzisiaj tutaj będzie, na raucie. Wie pani, bo on Wreszcie. teraz cieszy się przypływem gotówki, więc znając Józefa, to Jarzębiak będzie się lał strumieniami. Dobrze by było, bo już naprawdę nie wiem, co napisać w tym wywiadzie. Wie pani, już naprawdę brakuje mi pomysłów. O, dzień dobry panu. No, ponownie się spotykamy. Zresztą ja tu szanowną panią wysłałem na wywiad. No to już wywiad przeprowadzony, natomiast ciągle szukam Józefa Czechowicza, no wie No pan. jest tu na Och, szczęście kamień serca. drugi kieliszek jarzębiaczku sobie popija, raut się szykuje, ale tak w ogóle to chyba będzie dzisiaj spokojnie. Ja nie wiem, czy panie wiedzą, ale Tak? powiem tak w zaufaniu, że z tydzień temu to był taki raut, że aż Józef Łobodowski, przyjaciel Czechowicza, przyszedł tańczyć. No to tragedia, bo on tańczyć nie potrafi. No jak tak zaczął tańczyć, a tłum był, to pewnego oficera nadeptał. No, tamten odwrócił się, bilet wizytowy dał, że o 9 wieczór w Ogrodzie Saskim pan mi da satysfakcję sekundantów. No panie sobie wyobrażą, no bokser, niby postawny, ale wiecie, no z pistoletem szans nie ma. No tak. Co by panie zrobiły na jego miejscu? Ja bym chyba przestał tańczyć, ale on tańczył dalej. Zacięcie. Nadepnął oczywiście kolejnego delikwenta. Tym razem to on wyjął tenże bilet wizytowy, gdzie było już napisane, że 9 wieczór, że Ogród Saski, że sekundantów i tamtemu wręczył. Wiecie, panie, jakie musiało być zdziwienie i jednego i drugiego, jak się tam spotkali z tymi Oj, sekundantami. pewnie tak, No, pewnie tak. przednia heca, zresztą to tak cały Łobodowski jest. To ja to może w wywiadzie umieszczę jako taką ciekawą historyjkę z Lublina. Czemu by nie? Te, jak również wiele innych historii dotyczących Józefa Czechowicza, Józefa Łobodowskiego i całej lubelskiej awangardy poetyckiej lat 20. i 30. możecie państwo usłyszeć na spacerze pod tytułem Knajpiane życie Józefa Czy. Łukasz Fiuta, przewodnik inspiracji oraz Lubliniarnia Turystyka i Rozrywka zapraszają do Lublina.